Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak przy użyciu 5 produktów możemy doprowadzić swój samochód do ładu tak, aby cieszył oko i był po prostu czysty. A co to będzie? Już Wam pokazuję. Mamy tutaj 5 produktów od firmy AUTOJTL. A samochód wygląda tak, ja już Wam pokazuję, jak bardzo jest brudny. No i oczywiście zobaczymy, co tymi produktami możemy z niego zrobić. Także chodźcie, Wam pokażę.
Moi drodzy, widzieliście, jak przy pomocy tych 5 produktów od firmy AUTOShine udało się przywrócić Audi do ładu. Wygląda świeżo, wygląda ładnie, na pewno będzie cieszyło właściciela troszeczkę dłużej, przy czym będzie również ten samochód dużo łatwiejszy w czyszczeniu czy też w prowadzeniu takich profilaktycznych zabiegów. Jeżeli chodzi o same produkty, co ja mogę o nich powiedzieć? Widzieliście już ich pracę na elementach, czyli na żywym organizmie, a teraz chciałbym troszeczkę dodać coś po prostu od siebie. Więc idąc tym tropem, ja sobie zacząłem od mycia felg. Używamy tego produktu, to jest Wheel Cleaner Mild Alkaline, czyli jest to środek zasadowy do czyszczenia felg, jak również opon. Nie jest on zbyt mocny. Wydaje mi się, że tutaj to stężenie zostało mocno wypośrodkowane tak, żeby produkt nie był zbyt agresywny, żeby każdy mógł sobie poradzić z nim w trakcie pracy. Oczywiście, jeżeli macie aluminiowe felgi, polerowane ranty, zalecałbym sprawdzenie tutaj, czy produkt nie zmatowi ich po prostu. W każdym razie wykonałem sobie oprysk wstępny. Widzicie, że felgi były bardzo mocno zabrudzone. Były to efekty pracy wulkanizatorów wielu pokoleń, ale zrobiłem sobie oprysk wstępny na całą felgę, na oponę. Następnie spłukałem. Później oczywiście ta praca mechaniczna i produkt sobie poradził bardzo dobrze. Tutaj oczywiście atomizer dosyć mocno spienia nam ten produkt, napowietrzył go, więc produkt pozwolił sobie też dłużej na tej feldze popracować. Ale idąc dalej, tutaj produkt, który jest Foam FX, czyli piana aktywna, miałaby być ona pianą zasadową. Ja sobie tutaj wrzuciłem stężenie 1:30 do pianownicy PA. Była dość gęsta, potrafi się mocno trzymać lakieru i naprawdę zaczyna Wam zmiękczać ten brud, co też widać na tej pianie, która spływa na dół. Oczywiście wszystko tutaj jest dla tych, którzy lubią taki efekt tej mocnej piany. Nie każdy to lubi, ale myślę, że ta piana zyska sobie na pewno wielu fanów, ponieważ jest po prostu dobra i robi robotę, a o to w tym wszystkim chodzi. Opakowania tutaj bardzo mi się podobają, są delikatnie transparentne, wygląda to dosyć dobrze i na pewno ludzie, którzy przywiązują dużą wagę do szczegółów czy też do takiej estetyki, nie będą mieli problemu, żeby powiesić sobie to na ścianie. No i dobrze, jeżeli mamy pianę, to następnie oczywiście możemy sobie przejść do szamponu. Szampon mocno stężony, tutaj ja wlałem chyba 50 ml tego szamponu na 20 litrów wody. Jest on bardzo gęsty, nie jest to co prawda taki gęsty miód jak Gion, ale i tak ciężko było go wybrać tutaj z kubeczka, trzeba było go paluchem gdzieś tam trochę wygrzewać. Naprawdę daje sobie świetnie radę, jest dobra piana i mocny poślizg, a o to przede wszystkim tutaj też chodzi. Nuty zapachowe, ja tutaj się na tym nie skupiałem, pracowałem na wolnym powietrzu i też jakoś niespecjalnie wąchałem. W każdym razie nie było to na pewno na tyle natrętne, żeby gdzieś tam mi po prostu przeszkadzało. No i mój czarny koń, ponieważ ten produkt zaskarbił sobie moje względy, w tym przypadku akurat Detailer FX, czyli ich kódek. Bardzo prosty, bardzo śliski, nadający fajnej szklistości, takiej widocznej. Tutaj oczywiście może Wam zastąpić również płyn do mycia szyb. Bardzo dobrze siada na szkle, nie marze się, nie zostawia smug. Nawet przy tak wysokim poziomie oksydacji, jaki był na tym lakierze, produkt sobie poradził i nie smużył, nie zostawiał takich delikatnych przebarwień. Jeżeli chodzi o jego przyciemnienie, tutaj nie sprawdzałem, nie robiłem tego w kierunku 50, tylko bardziej jako efekt końcowy już, ale przy osuszaniu radzi sobie bardzo dobrze. Całe auto sobie spryskujecie, jeżeli woda Wam na nim tafluje. Spowoduje to też łatwiejsze osuszanie ręcznikiem, czy tak jak ja zrobiłem, dmuchawą, ponieważ ta woda zaczyna Wam szybciej zbiegać z tego lakieru. No ale musicie się też liczyć z tym, że więcej Wam tego kódeka po prostu zejdzie, bo ja tutaj na całe auto przy osuszeniu całego samochodu, osuszeniu felg, jak również później tej pracy mechanicznej mikrofibrą zużyłem tak naprawdę no 1/3 butelki, może troszeczkę więcej. No dosyć sporo tego zeszło, zobaczcie, pokażę Wam paluchem, troszeczkę ponad połowę, tyle mi zostało, ale nie żałowałem. Także produkt jest bardzo dobry, przyda Wam się, nie musicie w tym przypadku używać płynu do szyb, jeżeli my mówimy o takim zewnętrznym myciu. No i na koniec dressing, akurat tutaj dressing do opon, jest to produkt, który nie szczególnie przypadł mi do gustu ze względu na konsystencję, jest on w formie takiego kremu, ładnie pachnie takimi bananami, żółty kolor, wygląda to dosyć dobrze. Bardzo fajnie przyciemnia tą oponę, ma ona taki wet look, wygląda jak nowa, fajnie się świeci, nie jest to taki mocno nachalny połysk, ale musicie tutaj zwrócić uwagę przy aplikacji, ponieważ produkt, tak jak Wam wspominałem, jest bardzo kremowy i wszystko zależy od struktury opony, na której pracujecie. Tutaj te imperiale z kolei mają bardzo dużo tej, nie kalkomanii, tylko tych napisów, tych przetłoczeń, różnych takich prążków i tak dalej. No i przez to dziadostwo po prostu ten krem tam wchodzi, później musicie sobie go dotrzeć, wypiłować, żeby tam nigdzie nie został po prostu większej ilości, no bo siła odśrodkowa w czasie jazdy go wyrzuci albo ponad koło, albo po błotniku, albo będzie on
w większej ilości na oponie będzie tak widać mocno takie zacieki. Jest to mega nieestetyczne i nieładnie to wygląda, więc tutaj jeżeli miałbym powiedzieć, to te produkty bardzo mocno poprawne, dają sobie świetnie radę. Kódek tutaj, tak jak Wam wspomniałem, jest moim czarnym koniem, naprawdę robi mega robotę. Każdy sobie z nim poradzi, jest bardzo prostym produktem. No a jeżeli chodzi o taki słabszy produkt, to tutaj w mojej opinii akurat jest to tire dressing. Efekt podoba mi się, no ale ta praca gdzieś tam jest upierdliwa. Ja bym już bardziej się skłaniał tutaj w kierunku takich produktów bardziej wodnistych, które łatwiej mają, żeby wyjść sobie tutaj z tych wszystkich takich drobnych zakamarków na oponie. Ale to też jest kwestia opon, jakie macie. Jak macie gładki profil, taki w miarę fajny do aplikacji dressingów, w tym przypadku takiego problemu być nie powinno. Także moi drodzy, Auto Shine, tutaj jest zestaw do mycia. To jest zestaw do takiego mycia bardzo podstawowego. Można by było tutaj dorzucić jeszcze produkty do dekontaminacji, jakieś APC i tak dalej, po to, żeby gdzieś móc więcej zrobić, ale nie o tym. Dzisiaj ten film miał być w miarę łatwy i pokazać Wam, jak można przy tak niewielkiej ilości produktów poradzić sobie z doprowadzeniem samochodu do ładu. Także szanowni Państwo, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Liczę na Wasze subskrypcje, na Wasze komentarze, lajki i hulajki i tak dalej, i tak dalej. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.